Niedawno wybraliśmy się z mężem poza Gdańsk na kilka dni, żeby sobie odpocząć. Pojechaliśmy pod namiot, a ja wpadłam na pomysł, że oczywiście zabiorę też z sobą jakieś materiały do malowania i szkicowania, bo przecież taka okazja, będziemy w plenerze, w fajnym, pięknym miejscu. Czemu nie? Czemu nie wykorzystać tego czasu i też nie pomalować, nie zrobić paru szkiców? Zabrałam z sobą pastele, zabrałam z sobą papiery do pasteli, sztalugę, szkicowniki, przybory do szkicowania. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli czegoś nie wezmę, to akurat w tym momencie tego mi brakuje i to bym chciała użyć i wtedy ta praca byłaby wspaniała. Więc nauczona biorę zazwyczaj za dużo. Dwa kasztanowce. Ten namalowałam teraz w plenerze. W sumie dziwne, że jeszcze ciągle lato, a ten kasztanowiec naprawdę wyglądał już jakby była zaawansowana jesień. A tu jest ten sam kasztanowiec namalowany wczesną wiosną, w maju. One są teraz ułożone w takie koszulki foliowe, jak się czasami ciuchy czy jakieś tam produkty wkłada. Dzięki temu, że on jest w tej koszulce, można go dotykać i w ten sposób właśnie przechowuje swoje prace, które nie są oprawione. Zobaczmy, co zabrałam z sobą na ten wyjazd. To były tylko 4 dni. Najpierw mój zestaw, który oczywiście się nam nie zmieści w kadrze. Banalny, zwykły statyw, który ma tyle lat co ja, czyli mnóstwo. Tu taka dokładka do statywu. Na tym leży moja deska do malowania. Ui. No właśnie, tak? Dobra, plecak, dlatego że ja na wyjazdy pakuję się lekko i dzięki temu nie muszę dużo takać. Dobra, tutaj w małej kieszonce jakieś dodatki. Tu wyjęłam z tego już szybko złączkę. Niezbędny woreczek na psie kupy, gumka do włosów i gwasz biały, którego nigdy nie używam. Także niezbędne rzeczy. Teraz reszta plecaka. Plecak jest starym plecakiem, kupionym kiedyś do noszenia laptopa, który średnio się sprawdzał, a teraz jest wykorzystywany do noszenia moich materiałów plastycznych. Kiedy chcę gdzieś wyjść i pomalować chusteczki jakieś, ręczniki papierowe, woreczek, w którym są klipsy. Tutaj puszki z przyborami różnymi. O, sakwa. Dobra. Idziemy dalej. Piórnik, kubełki, woda w sprayu. Więcej wody. Woda już jest wylana, bo na podróż już wolałam to wylać. Pojemnik z pędzlami. Inny pojemnik i chusteczki. Ups. Coś do siedzenia. Więcej klipsów. I jeszcze moje pudełko z pastelami. Papiery się tu nie zmieściły, były w osobnym pojemniku w teczce z kotkiem. Pojemnik na pędzle, który jest pojemnikiem do bodajże szczoteczek do zębów. Bardzo się przydaje. Niezbyt długie pędzle się tu fajnie mieszczą. Płaska butelka na wodę. Po odżywce do włosów taki spray do psikania, do akwareli. To do siedzenia. Taka gąbeczka. Klipsy. 2 kubełki. Ten, który bardzo lubię. Faber-Castell. Usztywniony, fajny. Ja tutaj mam jeszcze skitrane
dodatkowe rzeczy. Taśma washi mała, odrobina gumki chlebowej i mikro poziomica, gdybym kiedykolwiek próbowała złapać poziom gdzieś, co się nigdy nie zdarza. Piórnik antyczny z długopisami, nie długopisami, co my tu mamy? Mikron Pigma, brązowy i czarny. Tutaj składany pędzel do akwareli. Tego akurat nie używałam, wolę taki inny, który już stąd wyjęłam, bo był mi potrzebny. Niebieska kredka. Ups. I kolejne rzeczy, których nie używam, ale je noszę. Nie używam je zwykle na wyjeździe, chociaż czasami się przydają. To jest mój ulubiony nożyk metalowy, który już ma ponad 20 lat i gumka też taka antyczna. To leci tu. Tutaj klipsy. Klipsy z magnesem, które pozwalają trzymać do deski różne puszki metalowe. I takie zwykłe plastikowe ściski. O, ten się zgubił kawałek z siebie. Takie zwykłe ściski do trzymania papieru i innych rzeczy. Mam pełno takich klipsów, bo zawsze się gdzieś do czegoś są potrzebne, a czasami się gubią. Tutaj najpierw te puszeczki. Kiedyś sobie kupiłam cały taki zestaw starych puszek i bardzo je lubię. To są chyba po cygarach albo po jakichś cygaretkach czy czymś takim. Tu mam dosyć jeszcze świeże kredki Caran d'Ache Neocolor 2 akwarelowe. Czasami je używam, ale najczęściej nie rozcieńczam wodą, tylko tak na sucho. Tu jest reszta tych kredek i Derwent Inktense w blokach kredki. Też bardzo lubię. Tu moja paletka do mieszania, zrobiona samodzielnie z pudełka po ołówkach starego. I akwarelki, które ostatnio dosyć ostro zużyłam. Tu jest i Winsor, i Newton, i White Nights, i Karmański, i kto wie co jeszcze. Także to są takie zwykłe akwarelki, one się trzymają na magnesach. To wszystko jest jeszcze do przerobienia, bo dałam magnesy neodymowe i teraz efekt mam taki, że jak dam drugą puszkę, to ona mi się przyczepia do tego. Czasami jest to pozytywne, czasami nie. W każdym razie trudno wyjąć mi czasami te niektóre pojemniczki. Także to było tu. Tutaj taka rolka na kredki, ołówki i coś jeszcze, zrobiona z Roberta spodni starych. Kolor mi się strasznie podobał, więc wycięłam dziurawe części i resztę uszyłam. No, to zabierzmy to wszystko. I tak, rolka inspirowana z YouTube'a. Widziałam, że któraś z youtuberek taką sobie zrobiła i ja postanowiłam, że też sobie taką zrobię. Troszeczkę ją pozmieniałam. Pisaki akwarelowe. To są zupełnie niearchiwalne pisaki z Actiona, akwarelowe. Bardzo mi się podobają. Tanio można kupić dużą ilość i do szkicownika myślę, że są całkiem spoko. Ecoline, brush peny, uwielbiam te. Niestety też nie są archiwalne, archiwizujące, czy jak to tam się mówi. Tu mam jeszcze Tombow, małą grupkę. I kredki. W większości kredki akwarelowe, chociaż jest też parę innych. Tu mam na przykład Derwent Watercolor. To jest taka trochę zbieranina sprzed lat. Tu widać, jedne z nich są chyba jeszcze dużo starsze, tylko nie wiem, które teraz. Mam też troszeczkę Light Fast, ale te są dla mnie jakoś za twarde i chyba będę z nich rezygnować. Miałam jakąś jeszcze Inktense. O, to będzie ta Derwent Inktense. To bardzo lubię tą kredkę i ten kolor. Color Soft. Też Derwenta. Także też tu wylądowały. Muszę jeszcze zredukować ilość tych kolorów, bo zdecydowanie mam za dużo żółtych i czerwonych i one nie przydają mi się. To głównie używam tego do szkicowania pejzaży.
więc to są kolory, których mało używam. Troszeczkę ostatnio redukowałam niebieskich. Zieleni jest sporo, ale zieleni zawsze musi być, bo z zielonymi zawsze problem. Tutaj mam ścierę. Pozostałe rzeczy, czyli głównie Posca, 2 pędzle na wodę. Ten jest Derwenta, to jest taki płaski, szeroki. Bardzo go lubię, do dużych ilości fajnie się wodę dozuje. Dużo wody można dać na tą końcówkę. A tutaj mam, to jest Pentela, to jest Elka, czyli w sumie dosyć mały pędzel. Tych mniejszych nie używam. I fajny jest, bo nie zasysa brudnej farby do zbiorniczka. On ma tutaj takie dziurki, że zasysa powietrze, nie zasysając farby. To jest to. Tu jest Micron PN, moja ulubiona końcówka, czarny. Posci i... no. Obierki z kredek. Ostrzynka Kum z 2 otworami. Jeden, który robi bardzo długi czubek, a drugi, który go zaostrza. I tutaj jest na przechowywanie tych odpadków. A Posci, zobaczmy, 3M i 5M to jest chyba to, co mam głównie. I jeszcze mam jeden 8K. Ten jest fantastyczny. To jest Ivory akurat. Dosyć żółtawy, ale myślę, że od Ivory znacznie bardziej wolę... A to jest Ivory też. Gdzie on jest? Beige. To jest z tą cienką końcówką dosyć. Nie taką strasznie cienką. Posci lubię używać na sam koniec najlepiej w takich kolorowych szkicach, bo jestem w stanie uratować wiele jasnych miejsc z Poscą. To wrzucę z powrotem. To trochę zabezpiecza, bo nie przemyślałam tej kieszonki i żeby mi to się wszystko nie wysypywało. Oczywiście jest to wypchane do granic możliwości, czyli akurat tyle, co potrzeba. Ale takie wiązanie, bo już mi się nie chciało kombinować, jak to zrobić sensowniej. To, czego jeszcze użyłam, to jest moje pudło z pastelami. Nie wiem, czy ono się tu całkiem całe zmieści. To jest pudełko zrobione przeze mnie i mojego męża na wzór z kolei amerykańskiego pudełka, które było potwornie drogie i dlatego zdecydowaliśmy się wykombinować sami, jak to zrobić, a nie kupować, chociaż myślę, że kupienie by było dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Otwiera się na pół, 2 równe części. Tu się zdejmuje te elementy z gąbką memory od spodu. To jest cienka dykta tylko. I tutaj są pastele leżące sobie ładnie na gąbeczce. Tu mam Prismacolor, sporo Sennelier, Unison, a te takie mniej kształtne to są moje wyroby. I do tego jeszcze, jak maluję, to ląduje na statyw. Tutaj w to miejsce idzie część, która utrzymuje papier, a tutaj jeszcze idzie taki, oj, tego już nie będzie widać, taki elemencik, w którym odkładam sobie te pastele, których używam na bieżąco, żeby wykorzystywać je w trakcie pracy kilkakrotnie. I to wchodzi tu. O, przesuniemy to wszystko. Jeśli myślicie, gdzie teraz filmuję, to w kuchni. Bo tak było najłatwiej. O, i tu jest, to jest ten element, który się po prostu zaczepia na tym pudle. A pod pudłem, to zaraz jak złożę wszystko odpowiednimi kolorami we właściwą stronę. To była droga przez mękę robienie tego pudełka, ale wyszło dobrze. Teraz jak się zamknie, wszystko się trzyma, nic się nie kruszy. Pod spodem jest taki gwincik wmontowany, w który można wkręcić tą część od szybkozłączki.
wtedy to do góry nogami montuje się na sztaluce. I już. I wszystko gra. Pokażę Wam teraz, co udało mi się zrobić na tym krótkim wyjeździe. Nie było tego dużo, bo było ciepło i nie chciało mi się za bardzo cokolwiek robić. Tu mamy taki szkic na rozkładówce A4, wykonany głównie pisakami wodnymi, trochę kredek akwarelowych i markery Posca. To jest ten jeden. To jest w Talents Art Creation A4 format. Tu mam jeszcze takie maleństwo monochromatyczne, tylko marker Posca. Zauważyłam, że bardzo mi się podoba gruba linia tego markera. To chyba było 3M albo 5M. A w czasie, kiedy było najbardziej gorąco, postanowiłam zająć się tym beznadziejnym szkicownikiem, tanim. To nie moje dzieło, to dzieło Jagody, córki mojego brata. I tutaj postanowiłam zrobić sobie mieszanki kolorystyczne, wykorzystując te kolory akwareli, które miałam. Ja z akwarelą sobie na razie jeszcze jakoś tak średnio radzę, więc postanowiłam trochę poćwiczyć i też zobaczyć, jakie kolory mi wychodzą, bo w sumie jak się maluje suchymi pastelami, to wszystkie kolory mam już gotowe, a w momencie, kiedy chcę zrobić suche pastele, to muszę kombinować, które pigmenty z którymi mieszać i dzięki temu chcę mieć jakieś większe rozeznanie. Jak widzicie, tu jest jeden kolor, w tym przypadku na przykład Nude Gamboge z tej strony i mieszałam go w każdym rzędzie z innym niebieskim. Tu była ultramaryna, tu był kobalt, a tutaj podejrzewam, że to był błękit pruski. I tutaj inne kolory z tymi trzema niebieskimi mieszane. Bardzo mi się podobają te kolory, które wychodziły tutaj po środku. I tutaj żółty, kadmowy, cytrynowy i z różnymi fioletami mieszany. Bardzo fajne, lubię takie zgaszone kolorki. To na tyle. To jest wszystko dzieło jednego dnia, a do zrobienia tego tak naprawdę zainspirowała mnie ta książka. To jest książka, o której już dawno słyszałam. Próbowałam ją ściągnąć z netu, ale ponieważ nakład był wyczerpany, więc ona była w strasznych cenach. Potem udało mi się kupić ją na stronie autora. Michael Wilcox jest autorem książki i u niego na stronie można tą książkę było wtedy nabyć. Tutaj cena jest podana około 20 funtów, ale to się mogło zmienić, bo to już było parę lat temu. To jest książka, która mierzy się z naszymi przekonaniami na temat tego, w jaki sposób mieszają się nasze kolory. I autor pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy w błędzie. I co jest ciekawe, ta książka dotyczy tego, co naprawdę widzimy. Tutaj na przykład jest pokazane, jakie światło jest odbijane przez poszczególne pigmenty. Tutaj mamy przykładowy pomarańczowo-czerwony kolor, na przykład kadmium czerwone. I tu pokazuje, że ta farba odbija najwięcej czerwonego, dlatego widzimy ją jako czerwoną. Sporą ilość pomarańczowego i drobną ilość fioletowego koloru. I dlatego ta farba jest bardzo dobra w mieszankach z innymi farbami, które też odbijają odrobinę pomarańcze. Jest to taki ciepły czerwony, pomarańczowy czerwony. Ja czytałam tę książkę już drugi raz, dlatego że po pierwszym razie próbowałam znajomemu wytłumaczyć, co mnie tak naprawdę w tej książce fascynuje, dlaczego warto ją przeczytać i właściwie trudno mi było wyjaśnić. Ta książka udowadnia, że gdyby istniał idealny kolor podstawowy, taki jak idealna czerwień, idealna żółć, czy idealny kolor niebieski, to nie bylibyśmy w stanie z tego żadnej kolorystycznej mieszanki zrobić, powstawałaby tylko i wyłącznie czerń. Ale żeby się dokładnie dowiedzieć co i jak, musicie to przeczytać. Duża część tej książki, ta pierwsza część to jest głównie
głównie teoria. Reszta pokazuje różnego rodzaju właśnie mieszanki kolorów, to co ja robiłam i jakie efekty możemy uzyskać i dlaczego, jakie dodatkowe światło przetrwa nam w tych mieszankach, bo tak naprawdę tutaj chodzi o nie mieszanie kolorów, tylko o tym, jakie światło będzie odbijane, bo w ten sposób powinniśmy patrzeć na nasze mieszanie farb. I to, co mnie tutaj najbardziej urzekło, jest na samym końcu. Tutaj. Tu mamy pokazane ultramarynę, sienę naturalną, błękit wtalowy i tak dalej, i tak dalej. I jest pokazane, jakie światło każda z tych farb, czy właściwie każdy z tych pigmentów konkretnych będzie odbijał. Jak mamy na przykład biel, to widać, że ta biel odbija mnóstwo różnych kolorów światła. Natomiast ultramaryna, tu jest pokazane, że najwięcej odbija niebieskiego, to jest taki pik, a zaraz obok jest fioletowy, czyli to jest niebiesko-fioletowa, a właściwie fioletowo-niebieska farba i ona tych kolorów najwięcej odbija. Też jest pokazane, że przez to, że tu jest tak dużo odbite, dlatego ta farba, tu akurat żółć kadmowa, jest dosyć jasna, a tutaj ultramaryna, która odbija dosyć w sumie mało nawet tego niebieskiego, jest dosyć ciemnym pigmentem. Jego dopiero można rozjaśnić, dodając jakichś jaśniejszych kolorów. Także każdego, kto interesuje się od tej strony kolorem, zachęcam do poszukania tej książki. Może znowu będzie w sprzedaży i na pewno warto. Można wtedy ulec szaleństwu i zacząć sobie rozbarwiać swoje kolory, a można też mieszać te kolory zupełnie niezależnie od tej książki. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten film pokazujący moje perypetie z malowaniem w plenerze i co z tego wyszło Wam się podobał. Jestem ciekawa Waszych uwag i zapraszam do subskrybowania. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. Opus na czas apokalipsy. Gdzieś tam daleko apokalipsa. Płot z drutu, żeby zombie nie przeszli albo nie przeszło. To zależy od zombie. Pies stróżujący. Właczy porządek. Puste zbiorniki na wodę. Polowa elektrownia do zasilania. Prąd jest potrzebny. Dokąd te kable prowadzą? To jest na pewno nielegalny pobór prądu. Śledzimy kable. Kable idą. No tak, nielegalna farma fotowoltaiczna.